Rok temu mówiłem, że warto poczekać na 11. W momencie, gdy pojawiły się pierwsze przecieki, przyznaję, że mój stosunek zmienił się trochę na niekorzyść firmy. Jednak po kilku dniach testów i zabawy stwierdzam, że warto było czekać. Jedenastkę na testy dostałem od kolegów z GoHero i tutaj wielkie dzięki za udostępnienie sprzętu. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany najnowszą generacją, to odsyłam Was do chłopaków, ponieważ tych kamerek jest bardzo dużo i każdy zdąży się załapać. Czego niestety nie można powiedzieć o najnowszych Pro Maxach oraz o kamerce od DJI. Mam tutaj na myśli najnowszego Actiona, na którego niestety będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. Pod kątem wizualnym w tym roku GoPro nie zmieniło zbyt wiele. Ok, mamy nową szatę graficzną i w zasadzie na tym się kończy. Jest specyfikacja, co zresztą wszyscy znamy i jest ten prostokątny case, który już możemy kojarzyć z wcześniejszych generacji. Chociaż to akurat uważam za bardzo dobre rozwiązanie, że GoPro przy nim zostało, ponieważ on w bardzo fajny sposób sprawdza się w transporcie, ponieważ oprócz samej kamerki można tutaj wrzucić naprawdę wiele różnych gadżetów. Sama kamerka z zewnątrz różni się jedynie znakowaniem. Według mnie GoPro postąpiło w naprawdę bardzo mądry sposób, zostawiając tam możliwość podpięcia gadżetów z wcześniejszych generacji typu Filtr ND, Media Mode czy Volta. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą generacją i zastanawia się nad stworzeniem takiego kitu pod nagrywki, załóżmy na YouTube'a, TikToka, Instagrama czy jakąkolwiek inną platformę, to wydaje mi się, że bardzo fajnym rozwiązaniem będzie zakup do takiego zestawu, który się nazywa Creator Kit. Chociaż ja osobiście dokupiłbym jeszcze do tego mikrofon zewnętrzny typu Rode Wireless Go, żeby poprawić nieco audio, ale też żeby ta kamerka pod względem gabarytu została mniej więcej na tym samym poziomie. Nowości zaczynają się wewnątrz kamerki, zaczynając już od samej baterii, ponieważ tutaj do zestawu dostajemy Enduro i to jest mega pozytywne zaskoczenie, ponieważ Enduro jest baterią od GoPro, która ma większą pojemność, a przy okazji lepiej powinna sobie radzić w gorszych warunkach pogodowych. Między innymi mam tutaj na myśli wysokie oraz niskie temperatury. Kolejną nowością jest sensor o rozmiarach 8x7, do którego przyznaję na początku podchodzimy z delikatnym dystansem, no wiadomo, w dalszym ciągu nie jest to 1 cal, ale jak popracujecie z tą kamerką tak 2 albo 3 dni, to wydaje mi się, że zaczniecie go doceniać tak jak ja. Już Wam mówię, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, a mianowicie nagrywacie sobie materiał i później ten materiał na spokojnie będziecie sobie mogli wrzucić pod rolki na YouTubie, załóżmy na TikToka, jeżeli ktoś lubi, pod kwadrat na Instagrama, czy standardowo 16:9, więc za to jest naprawdę bardzo duży plus z mojej strony. Sama obsługa kamerki jest banalnie prosta. Ok, w dalszym ciągu nie ma języka polskiego, ale wydaje mi się, że większość z Was może się nauczyć takich podstawowych terminów jak white balance, bitrate, shutter speed itd. itd. Anyway, w tym roku GoPro wydaje mi się, że poszło już totalnie na łatwiznę, ponieważ po odpakowaniu całego zestawu w ogóle mamy taką możliwość, żeby nagrywać całość na automacie, czyli kamerka większość rzeczy zrobi za nas. Jeżeli jednak komuś taka opcja nie odpowiada, no to wiadomo, wchodzimy w podstawowe menu i możemy sobie wybrać, czy chcemy nagrywać całość na automacie, czy robimy standardowo wszystko na manualu, czyli ustawiamy sobie wszystkie parametry wedle swoich indywidualnych preferencji. Kolejne mega pozytywne zaskoczenie to fakt, że kamerka się aż tak nie grzeje. Ok, ona momentami robi się ciepło, ale to bardziej wynika z tego, jak za długo coś nagrywacie, załóżmy w 4K w 120 fps albo w 5-3K w 60 klatkach. Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, ekran działa mega płynnie, przynajmniej w moim modelu nic się nie zawieszało, tutaj nie mogłem mieć żadnych zarzutów ani zastrzeżeń. Wręcz momentami on jest za płynny i za szybki jak dla mnie. Pod względem specyfikacji jest naprawdę bardzo dobrze. W końcu mamy tutaj możliwość nagrywania w 5-3K do 60 fps, a w 4K aż do 120 fps. Ale to, na co wielu użytkowników czekało, w tym ja, to możliwość nagrywania wszystkiego w 10 bitach. Ok, dla takiego przeciętnego i szarego użytkownika może to nie mieć zbyt dużego znaczenia, ale dla kogoś, kto zajmuje się obróbką filmów na co dzień, to jest naprawdę game changer. Jeżeli jeszcze wszystko nagracie sobie w płaskim profilu kolorystycznym, to wierzcie mi, że z takiego obrazka później można wyciągnąć zdecydowanie więcej informacji, też zdecydowanie łatwiej się go koloruje, a później po edycji naprawdę wygląda to w mega dobry sposób. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby i nie ma potrzeby nagrywania w płaskim profilu czy w 10 bitach, to w dalszym ciągu może to robić w profilu neutralnym i te kolory według mnie dzięki nowemu procesorowi, właściwie ten, który się już pojawił w 10 generacji, wyglądają naprawdę bardzo fajnie, łącznie ze skin tonesami. Ten obrazek wygląda mega naturalnie. Tryb Hyperview jest naprawdę bardzo fajną sprawą, ponieważ GoPro daje nam możliwość nagrywania obrazka na mega szerokim kącie. Jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, z którą tutaj trzeba się liczyć, a mianowicie jak macie włączoną stabilizację, jest dodatkowo tryb Boost, to trzeba pamiętać o tym, że ten obrazek delikatnie w rogach może Wam falować, dodatkowo może Wam go delikatnie zniekształcić. No ale to są roki nagrywania czegokolwiek na szerokim kącie i to nie ma znaczenia, czy nagrywacie GoPro, czy nagrywacie Canon R5 z drogim, szerokokątnym obiektywem. Niestety tak to czasami wygląda.
Stabilizacja, jak to przystało na GoPro, od kilku generacji naprawdę działa na mega wysokim poziomie i tutaj nie można mieć żadnych większych zarzutów ani zastrzeżeń. Ok, jest ten jeden fuck up na szerokim kącie, ale na to po prostu trzeba brać poprawkę. Jeżeli macie zamiar nagrywać cokolwiek z ręki, to sami widzicie, że ten obrazek po prostu płynie, jakby był nagrywany z gimbala. Jeżeli chodzi o nagrywki nocne, no to tutaj nie ma zbyt dużego progresu, ale w dalszym ciągu trzeba pamiętać, że jest to kamerka sportowa i nie ma co liczyć na jakieś większe cuda. To, co mi się jeszcze bardzo podoba, to dodatkowe opcje przy nagrywaniu timelapsów, ponieważ oprócz tutaj zwykłego timelapsa, czy tego ruchomego timelapsa, czyli time warpa, mamy możliwość nagrywania filmów poklatkowych w gorszych warunkach oświetleniowych. Ale jest też jedna drobna uwaga z mojej strony. Żałuję osobiście tego, że większość rzeczy dzieje się na automacie. Osobiście wolałbym te wszystkie parametry ustawić sobie sam wedle swoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Chociaż mam tutaj taką cichą nadzieję, że GoPro za jakiś czas wprowadzi kolejną aktualizację, która ten problem rozwiąże. Temat zdjęć jak co roku zostawiam na sam koniec. Super, że są rawy, ten obrazek się mega szybko i łatwo edytuje i on wygląda naprawdę całkiem nieźle. Chociaż przy aktualnej specyfikacji zdecydowanie bardziej wolałbym wszystko nagrać w wysokiej rozdzielczości, wysokim klatkarzu, w 10 bitach i w płaskim profilu kolorystycznym. Później wyciągacie poszczególną klatkę i ten obrazek naprawdę wygląda mega. Podsumowując, najnowsza generacja GoPro zrobiła na mnie całkiem pozytywne wrażenie. Wiadomo, największy plus jest oczywiście za możliwość nagrywania w 10 bitach oraz za nową matrycę. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało, ja się postaram na wszystko odpowiedzieć. Również możemy zrobić jakiś film na zasadzie Q&A i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.